Witam Was serdecznie w mojej kuchni. Okres zimowy, początek lutego. Brak aktywności owadów, chociaż robi się ciepło, a jak się robi ciepło, to one się nieraz mogą skądś pojawić. Ale generalnie wędliny, które mają dojrzewać, które mają długo powisieć, wytworzyć się w formie takiej wędlinki, którą długo można przechować, którą można też konserwacyjnie podwędzić, jak ja będę miał tutaj zamiar. To jest najlepsza pora roku. Wtedy, kiedy tych różnych fruwajdeł w powietrzu jest dużo, to nie powinno się czegoś takiego robić, chyba że ma się odpowiednie warunki, odpowiednio zabezpieczone pomieszczenia, ma możliwość regulacji temperatury. A teraz wystarczy chłodne pomieszczenie, idealny zakres temperatur od 8 do 12 stopni. Temperaturę pokojową to każdy generalnie ma, bo też taki krótki moment będzie potrzebny w tej temperaturze. Potrzebna będzie też na tym drugim etapie dojrzewania wilgotność, która idealnie, gdyby ona miała 75-85%, ale w warunkach domowych trudne do uzyskania. Ale najważniejsze, żeby nie spadła poniżej 60%. Czyli dość spora wilgotność, którą można wzbogacać różnego rodzaju nawilżaczami albo innymi technikami. Może to być pomieszczenie i ja mam takie fajne pomieszczenie narożne w piwnicy mojej, które traktuję w okresie zimowym jako dojrzewalnię i tam panują właśnie idealne warunki, mieszczą się w granicach temperaturowych i z reguły jest właśnie wilgotność tak sporo, powyżej 60%, ale jak brakuje, to jakimiś drobnymi sztuczkami daje się to wyregulować. Jeżeli jest tragedia, bo jest za sucho, no to mam jeszcze szafę chłodniczą taką do napojów. Jak w sklepach tam możecie znaleźć duże takie witryny, w których napoje się chłodzą, to ja mam taką szafę. Tam już sobie mogę bardzo łatwo ustawić 10 stopni, mogę sobie bardzo precyzyjnie regulować wilgotność. Ale to dla tych, co mają warunki. Dla tych, co nie mają warunki, no niestety tego typu wędlinki mogą być trudne do osiągnięcia. Wtedy pozostaje coś takiego jak schab czy polędwiczki suszone. O, tu jakiś przykład dam. Ligawa. Wołowina znaczy się. Piękne, naprawdę piękne mięso. Przez niektórych mylone z polędwicą, ale to jest taka pomyłka trochę gruba, bo ligawa, mimo że jest równie urodziwa, jest to jednak fragment udźca. Jest to mięsień spracowany. Wygląda ślicznie, zaraz go zresztą pokażę, ale jest troszeczkę twardszy, zwłaszcza do obróbek termicznych, ale do tego, co zamierzam zrobić, nadaje się świetnie. I tu jest 2,5 kg. Ja potrzebuję kawałek, który będzie w miarę tej samej grubości, więc utnę trochę z jednej strony, utnę trochę z drugiej i wydaje mi się, że 2 kg mi zostanie. Tak mniej więcej. Nie będę tego jakoś szczególnie precyzyjnie ważył. Chciałbym to złożyć, idealnie byłoby w tym, ale pewnie się nie zmieszczę, więc mam przygotowane drugie naczynie. Chodzi o to, żeby to przyprawić, obtoczyć w przyprawach, złożyć do takiego pojemnika, wstawić do lodówki i codziennie to obracać, a jak uwolni jakąś wilgoć, to odlewać. Przygotowałem sobie mieszaninę przypraw i tutaj jest tak, zakładając, że tego mi 2 kg zostanie, to ta ilość przypraw powinna być właściwa. Jest tu 40 g soli, z czego pół na pół, zwykła i peklująca. Jest łyżeczka pieprzu, łyżeczka ostrej papryki, łyżeczka cukru trzcinowego, brązowego i po pół łyżeczki ziela angielskiego mielonego, kozieradki, czosnku i tymianku. To wszystko zmieszam. Natrę tymi przyprawami i będę trzymał to 7 dni w lodówce. Po 7 dniach pokażę i opowiem w narracji, co dalej, jak poszczególne kroki wyglądają. I jeżeli by się okazało, że tej cieczy, płynu, który się wydobędzie, będzie dość sporo, to można to dosypać troszeczkę przyprawami, bo wiadomo, że ten płyn zabiera też przede wszystkim sól.
i z tego układu ją wyprowadza, więc można dosypać tej samej przyprawy zrobionej według tej samej proporcji, po prostu dodatkowo po wierzchu opruszyć. Co dalej? To powiem teraz jeszcze tylko to wymieszam, póki mam suche dłonie. Zaraz pokażę, jak to w środku pięknie wygląda, bo naprawdę zacnej urody mięso. I wołowina dojrzewająca, jeżeli ten proces jest niezbyt szybki i przeprowadzony w dobrych warunkach, nabiera takiego fajnego orzechowego posmaku, który ja uwielbiam. Także tym się zaraz zajmiemy. Teraz tak, to będzie musiał gdzieś tu, myślę, i tu samą końcóweczkę. Tak to wygląda. Śliczne mięsko, bardzo ładne. Musi być świeżutka, musi być naprawdę pachnąca. Dobra, to teraz to wykorzystam do czegoś innego. A tutaj zabieram się za obsypanie przyprawami. Zmieszczę tu. Bez szans, będzie musiało być tutaj. To troszeczkę na dno. Dokładnie nacieram przyprawami. Zabezpieczam folią i chowam do lodówki. Codziennie obracam i wylewam uwolnione soki. Jeżeli płynu zbiera się dużo, to obsypuję dodatkową porcją przypraw lub chociaż samą solą. Po 7 dniach ligawę zawijam w folię kolagenową i obwiązuję sznurkiem. Ustalam wagę początkową. Wieszam w temperaturze pokojowej na około 3 doby. Gdy mięso podeschnie, czas znieść je do chłodnej spiżarni 8-12 stopni na 2-3 tygodnie. Oczekiwana redukcja masy to 35%. Do cierpliwych świat należy. Potrzebna jest cierpliwość. Najpierw potrzebny jest dobry surowiec. Potem cierpliwość, no i trochę szczęścia. Surowiec miałem dobry, cierpliwość miałem, ale czy miałem szczęście? Za chwilę się przekonam. Tak to teraz wygląda. Tu miało 2,19. Jeden 35. Około 60% masy pierwotnej, czyli to nie jest źle. Nie jest źle. Tak ubytek 30-35% to jest zwykle standard. Tu mam chyba trochę więcej. Fajnie pachnie. To jest tak.
I po zawieszeniu, po wyjęciu w ogóle speklowania suchego, po zawieszeniu w temperaturze pokojowej już, jak to jest zawinięte w folię kolagenową, powinno tam powisieć. No, nie mniej, na pewno nie mniej niż doba, ale zalecane jest tak około 3. A można i pociągnąć do 5. W każdym razie powinno być widoczne, że już się powierzchnia zaczyna podsuszać. Nie powinno być tak, że pod folią jest surowe, niepodsuszone mięsko. Więc w zależności od warunków, od temperatury, od przewiewności, to może być różnie, ale nie powinniśmy tego wcześniej znosić na dół, niż właśnie tą pierwszą zmianę na powierzchni się zaobserwuje. I teraz na początku oczywiście aromat ziół, użytych przypraw to będzie się wybijało. Potem te aromaty będą słabły, a pojawią się aromaty związane z dojrzewaniem mięsa, które mogą być nawet na pewnym etapie lekko niepokojące. Ale to powinno być przejściowe. Jeżeli to nie posunie się w stronę nieprzyjemnych aromatów, jeżeli to nie zacznie porastać jakimiś pleśniami i tym podobnymi dziwnymi rzeczami, no to mamy szczęście. Oczywiście temu szczęściu należy pomóc, czyli tak jak powiedziałem, dobry surowiec, żadnych zarodników pleśni w domu, czyli tam za szafkami nie powinno nic Wam porastać i tym podobnych. A w spiżarni, gdzie ja to trzymałem, o tej porze roku panuje tak mniej więcej między 8 a 12 stopni, no i wilgotność nie spada poniżej 60. Ja tam chyba 63 widziałem minimalną, ale też bywało i lepiej, troszeczkę wyżej. Jak trzeba, można postawić na wilżat, żeby trochę podpompował. Przewiewność, odpowiedni poziom wilgotności, odpowiednia temperatura i te procesy, które zachodzą w środku, będą zachodziły prawidłowo. Taką mam nadzieję. Muszę się przekonać. Zacznę od rozpakowania. Pachnie zacnie. Trochę się musiałem napracować, żeby to rozpakować. Mięsko jest z wierzchu suche, ale jak się naciska, to jest plastyczne, to widać. Czas zajrzeć do środka, zobaczyć, co tam jest. O! Proszę bardzo. Świetnie pachnie. W środku zachowana soczystość, strukturka surowego mięska. Widać z zewnątrz tą suchą pokrywę. Cieniutkie plastereczki. Tak to wygląda. No, warto było czekać. Pięknie się rozciąga. Zawsze, do tego momentu zawsze jest taka niepewność. Nawet jak ten zapach jest wszystko dobry, dopóki się nie spróbuje, czy to mięsko już jest w tym momencie. Czy to jest ta właściwa struktura, taka maślana bardzo. Pycha. Naprawdę pyszna rzecz. Coś pięknego. No rozpływa się w ustach. Oczywiście oprócz tej suchej skórki na zewnątrz. Ją można zmiękczyć. Można zapakować to teraz w papier, włożyć w zwykłą folię, zostawić na 2 dni w lodówce
i te zewnętrzne warstwy staną się bardziej miękkie, ale nie aż takie miękkie jak ten środek. Wilgotności w środku jest dużo, więc maksymalnie 2 doby tak zapakowane w lodówce powinno to leżeć. I wtedy ten środek trochę wilgoci na zewnątrz odda i będzie całość bardziej miękka. Ale czy warto? To już zostawiam Waszej decyzji i Waszemu pomysłowi na tą wędlinę. Ja zamierzam skroić tak mniej więcej połowę tego. Może po prostu odkroję. Drugą połowę sobie wrzucę do wędzarni na zimny dym, po to, żeby to konserwacyjnie już podwędzić, bo tutaj nie chodzi o to, żeby zmienić cechy. To już jest świetne, to już jest bardzo dobre. Aż się ciężko utrzymać. Ale żeby dać szansę temu przechowywać się dłużej. Wtedy ja już to umieszczę w swojej chłodni w dużo wyższej wilgotności. Tam w okolicach 75-80% i tam będzie mogło po uwędzeniu jeszcze trochę powisieć. Bardzo możliwe, że także porosnąć białą, szlachetną pleśnią, przepraszam, co ja gadam. I wtedy będą jeszcze nowe, ciekawsze walory smakowe, ale na tą chwilę jest bardzo, bardzo dobrze. Pyszna rzecz. Parę plasterków do zdjęcia jeszcze pokażę. I spróbujcie, tak jak powiedziałem, bardzo dobry surowiec. Trochę cierpliwości. No i przyda się trochę szczęścia w warunkach domowych. Jest bardzo dobra wędlinka. Rewelacyjnie dobra. Zapraszam na następne odcinki. Jak się podobało, poproszę o łapki w górę. Robiliście ligawę dojrzewającą, to dajcie mi znać w komentarzu, jak Wam wyszła. Dajcie znać, czy zamierzacie spróbować, chociaż podobno ma jeszcze przyjść chłodniejsza zima, bo ostatnie dni były ciepłe, ale jakby jeszcze chłody przyszły, to zdążycie, zanim owady się ruszą. Na razie. Trzymajcie się. Hej, cześć. Zapraszam do zakupów w naszym sklepie. Obsługujemy zamówienia krajowe i zagraniczne. W naszej ofercie są sprawdzone wędzarnie i generatory dymu, szynkowary do robienia pysznych domowych wędlin, butelki, balony i prasy do wina, różne surowce do piwa, kapsle i kapslownice. Poza tym ruszty, kociołki, siatki, sznurki. Tylko u nas unikatowe i limitowane koszulki, wiele książek dla pasjonatów wędlin i innych wyrobów domowych. Serdecznie zapraszam.